No, dzień dobry Pani Anito. Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy w zakładzie ceramicznym Andar i w ramach projektu CERWIW pozwoli Pani, że zadam Pani kilka pytań. Cieszę się bardzo. Proszę mi powiedzieć, dlaczego zdecydowałaś Pani na otworzenie, prowadzenie zakładu ceramicznego? Kiedy to było i co Panią do tego skłoniło? Było to w roku 2006. Postanowiliśmy z mężem otworzyć sobie zakład ceramiczny. Po prostu chcieliśmy zacząć robić coś swojego na własne konto. Mogę się wtrącić? Oczywiście, Tak. zawsze. Powiem Pani tak, może ja powiem. Jesteśmy młodymi Młodym ludźmi. zakładem i młodym. I jak to w tym naszym kraju kochanym, Polsce ludowej, jeszcze raz powtórzę, Polsce, żeby cokolwiek robić, to naprawdę trzeba być wytrwałym człowiekiem, bo nie ukrywam, próbowaliśmy różnych możliwości robienia pieniędzy. Wszystkiego, związanych tak, z różnych ziemią, z badylarstwem, z kwiatami, no nie wiem co tam jeszcze. I ja pracowałem, żona pracowała i po prostu to była porażka, jak pracuje się i tylko się od pierwszego do pierwszego ma pieniążki. To prawda. No i niestety... Albo stety zaczęliśmy, po tak. prostu postanowiliśmy. To było poprzedzone tym, że ja pracowałam ponad 10 lat w zakładzie ceramicznym. Czy ma Pani jakieś doświadczenie, które pozwoliło? Ja powiem tak, ja się pochwalę, ponieważ ja byłam w zakładzie ceramicznym, zaczęłam pracować, miałam lekkie doświadczenie i zaczęłam pracować w zakładzie ceramicznym, byłam pierwszym pracownikiem, który, można powiedzieć, rozkręcił firmę komuś. Tak było. I pracowałam ponad 10 lat tam i po prostu pieniądze, tam się takie zaczęły pieniądze robić, że pracownik już po Nie prostu doceniało się pracownika. przestał mieć znaczenie, tylko był zwykłym robolem, więc mój mąż powiedział, po co ja będę się szarpać gdzieś u kogoś, zacznijmy, spróbujmy. To nie chodziło o szarpanie, Super. że tak się wtrącę, bo najprzykrzejszą sytuacją było takie zajście, jak żona poszła do biura, do szefa, a szef powiedział po iluś tam latach, co ty dla mnie przez te lato zrobiłaś? A sam przyjechał do nas do domu i żonie zaproponował stanowisko malarki w zakładzie. Tak, żebym przyszła. I jakby się pani czuła po kilku dobrze, latach, to już takie żale są pomiędzy. Rozwiązanie problemu to jest Tak, oczywiście. Można Tak, powiedzieć. tak. To jest założenie To własnych była jakby motywacja do tego, żebyśmy zaczęli sami sobie działać. Jasne. A kto teraz aktualnie z członków rodziny wywiera decydujący wpływ na losy firmy? Nie, tak w żona, sumie. no bo ona jest właścicielem. Ale mi się wydaje, że oboje, bo ten mąż coś podsuwa, ja go tam czasami skasuję, a czasami coś mąż powie tak, zrobimy i tak i wyjdzie na dobrze, także to jest obopólnie. I ilu członków rodziny jest zaangażowanych w ten proces? Państwo oboje? Dzieci? Może nie No wiem. raczej żona, ja po prostu pomagam żonie charytatywnie, tak można powiedzieć. Tak, Ja się tak, zajmuję mąż- rolnictwem, ja mam ziemię, także ja Ale w ramach tak, ale wolnego czasu to dam żonie pomogę. tak, a dzieci, wakacje są, syn studiuje, no to teraz ma 3 miesiące wakacji, prawda, to też się angażuje, widzieliście Państwo, sobie tam biega, także pomaga i tak sobie wspólnie pracujemy. Proszę teraz opowiedzieć o napotkanych trudnościach w działalności. Tak. Czy były takie, jak sobie Państwo z nimi radzili? Powiem pani, że trzeba być naprawdę wytrwałym człowiekiem i zawziętym. Trudności zawsze się jakieś. Bo począwszy od urzędów, skończywszy później na współpracy z innymi zakładami cały czas były, są i będą. Będą. Bo z żadnej strony nie było jakiejś pomocy, podpory, jakiegoś... no Chociaż nie wiem. nie mów, bo są takie zakłady, że mniejsze, oczywiście mniejsze zakładziki, Nie ma- tak. mamy znajomych, którzy mają tak jak my, kilkoro osób pracuje, nie ma problemu, my dzwonimy do nich, słuchajcie, macie, bo nam zabrakło właśnie jakichś kubeczków, nie ma sprawy, przyjeżdżajcie. Tak, co? Dzwoni do mnie kolega, słuchaj, potrzeba mi kilka rzeczy wypalić, bo na już mi potrzebne, mówię, słuchaj, przyjeżdżaj, mamy piec, właśnie będziemy ładować, przywozi, Ale to wypalamy. mówimy o małych zakładach. O małych zakładach. Takich jak my. Tak, tak. Których, Bo na duże pomagam zakłady sobie. nie ma I co. czasami też sobie podpowiemy. Pani Anito, ja bym teraz prosiła, żeby Pani przybliżyła nam, jak rozwiązywaliście napotkane trudności. Czy były takowe i co się wtedy działo? Tak, tak. Mieliśmy trudności, mianowicie z półproduktem, tak zwanym biskwitem.
Braliśmy 2-3 producentów, nam go wykonywało, ale było tak, że mieliśmy zamówienia od klienta. Te zamówienia były oczywiście, musieliśmy dostosować do zamówień, do producenta, który nam półprodukt produkował. Czyli ten biskwit. Było zamówienie, miesiąc czasu dawaliśmy na to, swojemu klientowi powiedzieliśmy, za miesiąc czasu będzie towar, dlatego że biskwit będzie też zrobiony, wiadomo, jakiś czas trzeba było poczekać na to. Tego produktu niestety nie było. Pojechaliśmy po odbiór biskwitu, tego towaru nie było dla nas zrobionego lub w całości nie było, no to trzeba było klientowi odmawiać. Więc uzależnilibyśmy od tego biskwitu, więc postanowiliśmy sami zacząć działać i zaczęliśmy sami odlewnie uruchamiać i ten towar sobie produkować, więc teraz Udało się to. Tak? udało się, oczywiście robimy. Długo to trwało? Czy to było jakieś trudne? To były etapy, dlatego że wiadomo, trzeba było zacząć od form. Nie mieliśmy pojęcia o tym, jak to się robi, jak formy mateczne trzeba było załatwić, kupić, prawda? Później od tych form matecznych trzeba było formy robocze robić. Miało się zaledwie ich kilka, no to sposobami się je zdobywało. U modelarza się zamawiało różne formy, ale też było tak, że na przykład zakłady ceramiczne, porcelana, Wałbrzych upadła. Zamykali cały zakład, wysprzedawali formy, więc pojechaliśmy tam i część form naprawdę udało nam się bardzo dużo różnych kształtów ciekawych kupić, gdzie też następne problemy przez to były, ale to już osobna historia była. I w ten sposób tak zaczęliśmy gromadzić i te formy już dosyć ponad, nie powiem, 200-300 kształtów mamy. No ale przeróżnych. że się wtrącę, dzięki temu, że nasi wspólnicy od biskwitu nie mogli nam nadążyć z produkcją biskwitu, dla nas się zrobiło lepiej, bo teraz w każdej chwili ktokolwiek przyjedzie i zamówi, powiedzmy, jakiś półmisek i ja produkcję przestawiam, robię tylko półmiski, a nie czekam miesiąc czasu, aż ten ktoś mi nie wyprodukuje. jesteśmy uzależnieni. Ja się odstawiam na bok i już robię tylko te półmiski, bo ktoś chce. To, co mi potrzebne jest wtedy tak? Nie ma wtedy problemu. Że nie ma złego, co by na dobre nie wyszło. No. Oczywiście. A jeżeli chodzi na przykład o tą, powiedzmy, tą trudność, tak, opisaną, omówioną, to ktoś Państwu pomagał, czy sami żeście próbowali? Metoda prób i błędów? Nie, to wzięliśmy jednego pana, który modelarz, on robił formy, ale przyjechał do nas i te robocze pokazał, pokazał za odpłatnością oczywiście, ale Tak. to nie było trudne, mąż pojętny. A czy zdarzyła się Państwu taka sytuacja, można powiedzieć niemalże porażka, która nas na długo zapadła Pani w pamięci? I coś, co, kurczę, powaliło na kolana. Coś, czego się nie spodziewaliście. No, Coś dziwnego. odpukać dzięki Bogu nie mieliśmy takiego dnia. Tak, takie drobne zdarzenia. trudności, które wynikają z produkcją ceramiki, to chyba nikt tego nie ma, że nie ma żadnych problemów, ale żadnych takich poważnych, ciężkich rzeczy jeszcze nie i oby nie było. A czy z perspektywy czasu dzisiaj postąpiłaby Pani jakoś inaczej, w jakiejś innej sytuacji, gdyby Pani dysponowała dzisiejszą wiedzą? Może wcześniej zakład. No wcześniej zakład, tak. Wcześniej zakład. Ale to też trzeba to też podkreślić, że żeby wcześniej otworzyć zakład, to niestety trzeba dysponować dużymi pieniążkami. Nie da się ukryć, naprawdę trzeba duże mieć pieniądze, tak, żeby dlatego, ruszyć. że pierwsza myśl o zakładzie, ja już wspomniałam, w 2006 zakład otworzyliśmy, ale ta pierwsza myśl o zakładzie to już chyba w 90 bodajże którymś roku. My myśleliśmy już o zakładzie, żeby go otworzyć. Wygralibyśmy wtedy, bo wtedy to pędu ta ceramika takiego niesamowitego nabrała, ale tutaj finansowo były inne przepisy, energetyka, stawianie jakiejś transformacji, także to była bardzo, po prostu przeszkoda nie do pokonania, dlatego nie, wtedy nie otwieraliśmy tego. To jest firma rodzinna, tak? Tak. Tak. Czym ta firma według Pani różni się od innych firm?
ma tak jakieś, nie wiem, atuty, zalety albo wady? Wie pani co, firma rodzinna, tutaj taki pan nam ze Stanów niedawno przyjechał i powiedział, że on chce właśnie, żeby takie firmy rodzinne, on bierze między innymi od nas towar, żeby firmy rodzinne mają taki swój klimat i jak rodzina pracuje, więc każdy dba to jak wytwarzamy, to dbamy o to, żeby jak najlepiej to wychodziło, prawda? Powiązanie, Bo jak przychodzi jakiś pracownik, no to tam upadło, czy się rozbiło, to po prostu sobie tam, to jest sztuka. A dla mnie każda sztuka jest cenna i ja to chcę zrobić jak najlepiej, prawda? I dla siebie to się wytwarza i to chce się, żeby było jak najlepiej, prawda? A jak Państwo się postrzegają na rynku względem konkurencji? Na rynku, wie pani co, u nas jest tak, tych zakładów kilka jest takich potężnych i kilka zakładów jest małych, drobniutkich, więc my nie mamy co się porównywać w ogóle do tych dużych, ale różnimy się wzornictwem i my mamy swoją klientelę, którzy, na przykład tam są piękne wyroby, mi się podobają, ale klient do nas przychodzi, bo mówi, że u nas takiego nigdzie nie ma, staramy się żadne zakłady nie podrabiać wzorów. Tego jedynego się trzymamy, żeby po prostu tam jakiś wzór idzie, o już ja zaczynam malować. Absolutnie nie ma czegoś takiego. I klient do mnie przychodzi z jakimś wzorem, może by mi pani coś takiego zrobiła, a ja mówię, nie, absolutnie to nie jest mój wzór, nie będzie żadnego podrabiania. Tak. Czyli dbacie o wizerunek jednym słowem. Mhm. A proszę mi powiedzieć, czy macie jakieś plany na przyszłość? Ktoś się opracowuje? Myślicie, jak dalej? Plany na przyszłość jest jak jest. Prowadzimy to i oby tak dalej, ale u nas, w naszym kraju to chyba nie za bardzo można planować na przyszłość, prawda? Jakieś dalekosiężne, czy jakieś kredyty, rozbudowywanie zakładu, nie. Jest bardzo ciężko o pracowników wykwalifikowanych. Wykwalifikowanych, Tak. No jasne. Państwo są jeszcze młodzi, ale myśleli już o następcy, sukcesorze, nie wiem, czy syn zainteresowany, nie wiadomo jeszcze. Jeszcze nie wiadomo. Jeszcze nie wiadomo. Syn studiuje inżynierię produkcji, dlatego się śmieją, że następca rośnie, choć no nie wiadomo. My nie możemy powiedzieć, co będzie za rok, za dwa. Nagle syn powie, przejmuje po was i nie ma problemu i my się będziemy cieszyć, jakby to dzieci przejęły i kontynuowały. Będziemy im chętnie pomagać później dalej, bo lubimy to, co robimy. Prawda? Super. No co ja mogę powiedzieć? Bardzo dziękuję za rozmowę. Proszę. Życzę sukcesów dalszych. Dziękujemy również.